Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj dotarliśmy do Zalipia. Zalipia, wioski, która słynie z pięknych malowideł na budynkach, na domach. Są nowe, stare, opuszczone, zamieszkałe. I trochę połazimy po wiosce i Wam pokażemy pewne artefakty przeszłości, a może nawet teraźniejszości, ponieważ większość tych malunków, które za chwilę Wam pokażemy, są po prostu, wydaje mi się, nowoczesne. Tak mi się wydaje. Zalipie jest w województwie małopolskim. I co tam jeszcze czytasz? Bo widzę, że czytasz. ChatGPT mi napisał, No. że pierwotnie kobiety z Zalipia zaczęły malować wnętrza chat pod koniec XIX wieku, by ukryć zabrudzenia i nierówności ścian po dymie spalenisk. Używały przy tym prostych narzędzi, jak pędzle z końskiego włosia, a barwniki robiły z naturalnych składników. No, dobry, to No. dobre na początek, więc możemy działać, wiemy już o co chodzi, więc zaczynamy naszą przygodę. Mijaliśmy domki, w których ktoś potrafił nawet studnie pomalować stodołę. Wszystko co się da, jest pomalowane. Każdy fragment. I to do dzisiaj jest kontynuowana ta tradycja. Taka pani, która się nazywała Felicja Cyrułowa, ona propagowała tą tradycję i tak naprawdę dzięki niej to wszystko jeszcze wciąż funkcjonuje, ta tradycja. No ale jest to coś takiego naprawdę niepowtarzalnego, bo ja nigdzie czegoś takiego nie widziałam. Stoimy teraz przed słynnym, bo można tak powiedzieć, słynnym domem malarek w Zalipiu, gdzie mieści się również Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie, jakby nie było, a filia biblioteczna w Zalipiu. Cały ten obiekt jest przystrojony w te piękne malunki. Ciekawe, jak to wygląda latem. Z tego, co przeczytaliśmy, to dzisiaj jest zamknięte, tak? Ale zobaczcie sobie, jak to wygląda. Przejdziemy sobie w tamtym kierunku tymi ścieżkami. One naprawdę są wyjątkowe. Odświeżone wszystko jest. Mamy plac zabaw dla dzieci. Taka ścieżynka. Przystosowane wszystko dla inwalidów. Bardzo duży plus. O, i właśnie, gdyby coś się działo, mamy tam defibrylator. Bardzo cenna i potrzebna rzecz w dzisiejszych czasach. Możemy uratować życie komuś. Żeby ją jeszcze potrafić użyć, defibrylator. Myślę, że tam jest taki system auto. Naciska się auto, przykłada się elektrody i jest trzask. I on mówi wszystko. Tak. On mówi wszystko. Tak. Słuchajcie, obejdziemy sobie tą bibliotekę naokoło. Nie ma malunków, ale tak ogólnie, żeby Wam pokazać, jak to jest, bo to dzisiaj tak naprawdę nie jest to urbex, a tylko pokazanie pewnych rzeczy, które nas zadziwiły. Zobaczcie, jakie to jest ładne. Piękna taka latarnia, wiadomo, że nowoczesna, ale naprawdę robiąca wrażenie i pnie się potem róża. Pewnie latem będzie to zupełnie inaczej wyglądać, wyobraźcie sobie to. A tam gdzieniegdzie, jak popatrzycie, tam gdzieniegdzie nawet drzewa są pomalowane. Nawet małe fragmenty drzew tutaj niby są wybielone, ale dodatkowo jeszcze są pomalowane tymi charakterystycznymi zalipiańskimi motywami kwiatów. Tam jest taki domeczek. Tam jest jeszcze taki domek. Taki narzędziowy chyba, ale tak zrobiony jak mikro. No, ale strasznie wieje, powiem Ci dzisiaj. Przejdziemy sobie tutaj od razu po tej trawie. Myślę, że ta trawa jest po to, żeby właśnie chodzić do tego magicznego domku. Na płocie takie skarabeusze są. Podejdziemy sobie tam. Rower również pomalowany w ten sposób. A to jest normalny rower. Podejdźmy sobie tutaj do tych owadów. Pięknie to wygląda, naprawdę. Taki płotek, oczywiście taka symulacja wsi, bo ten dom nie jest domem prawdziwym, tylko jakby pokazuje, że jak to wszystko wygląda. Ale pokażemy Wam dzisiaj oczywiście też domy, które naprawdę są pomalowane i nie są tylko takimi fejkowymi domami. To nie jest tylko takim przykładowym domem, na którym maluje się tego typu rysunki. Tu mamy takiego spłaszczonego bociana. No, bociany przyleciały, więc
jest to akurat adekwatne do tego. Na kominie, który po prostu już nie działa albo nigdy nie miał działać, bo jest to tylko taki dom pokazowy. W środku zapewne nie ma nic, ale możemy zobaczyć sobie tutaj te rysunki, jak to wygląda, jaki to jest styl malowania. Bardzo ładnie to wygląda. To jest taka studnia. Oczywiście symulacja studni. To nie jest studnia. Albo jest. Może kiedyś tutaj faktycznie był dom. Jak tak popatrzysz na te wiadro, które się kołysze, to pewnie czymś takim właśnie wydobywano, pobierano właściwie wodę. Bardzo ładnie to wygląda. Patrz tu, zegar słoneczny. Zegar słoneczny? No. No to powiem Ci, to jest rewelacyjne. Możemy się temu przyjrzeć. Nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest. Zobaczymy, czy dobrze chodzi, czy się przypadkiem nie spóźnia. 13:48. 13:48 i co mamy tam? Tak, no jest, pasuje. A gdzie 48? 48 to my byśmy musieli już stanąć w takim miejscu, żeby to pasowało. A tu mamy 13 po prostu. 13. Słuchaj, pod spodem jest woda. Woda? No to jest niebezpieczne. Nie no, bezpiecznie. I też te charakterystyczne malunki. O, ale widzę coś jeszcze bardziej ciekawego. Tu mamy ten dom malarek. Tutaj panowie na motocyklach przyjechali. Bardzo ładne motocykle. A tutaj mamy pomalowane również w ten sam sposób ule. No mam nadzieję, że to nie jest tylko pokazowe i wszędzie te ule są tak pomalowane. Liczę na to. Podejdziemy sobie tutaj do tych uli, żeby Wam je pokazać. No, gdyby tak naprawdę było, to gdyby pszczoły to doceniały, a to tak naprawdę jest tylko dla człowieka takie coś. Zobaczcie, tu nawet takie motywy pszczół, pszczele motywy, kwiaty. Tam w tle, jak zobaczycie, jest też taka charakterystyczna chata. Oczywiście nie pomalowana, co budzi wątpliwości, czy przypadkiem tylko tutaj nie są te malunki przedstawione. Aczkolwiek jak jechaliśmy tutaj, to widzieliśmy parę takich chat, które były pomalowane. Częściowo, ale były. No takie ule. Może kogoś to zainteresować. Tu można powiedzieć, że takie centrum. Bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża, zwiedza na rowerach, na motocyklach. No to miejscówka jest dosyć odwiedzana. No i takie udogodnienie, że można zaparkować tutaj. Tych miejsc parkingowych jest tutaj naprawdę dużo. Za chwilę panowie będą odjeżdżać na tych motocyklach. Chciałbym Wam to pokazać, jak te maszyny chodzą. Mamy taką altanę, w której możemy odpocząć po długiej podróży w to miejsce. Zobaczcie, jak to wszystko tu jest namalowane. Piękne kwiaty. Naprawdę kunsztowna robota. Zobaczcie.
ładne motywy kwiatów. To jest prawda, że ta wioska zakwita. Zalipie to jest wioska, która kwitnie praktycznie przez cały rok. Słuchajcie, idziemy teraz taką nową drogą, wybudowaną tutaj specjalnie dla nas, tak to odczytuję. I zmierzamy do pierwszego randomowego domku, aczkolwiek myślę, że cała ta droga jest wypełniona po brzegi tymi domkami z rysunkami, z malowidłami właściwie, poprawnie mówiąc. I za chwilę podejdziemy do pierwszego i zobaczcie, mamy pierwszy dom z charakterystycznymi malowidłami. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, gustownie. Oprócz figurek to jeszcze w środku jest piec i ten piec też jest pomalowany. W środku? Tak, widzę, no. Nawet buda dla psa. Wszystko, ale pięknie. Naprawdę, powiem Ci, jestem zaskoczony. Nawet ławeczka, tutaj nawet próba tego metalowego płotu jest pomalowane. I stodoła. Niesamowite. Tu jakieś nowe budownictwo. Ja myślę, że teraz te malunki, to one tak naprawdę niekoniecznie są namalowane po to, żeby zabezpieczyć czy tam ukryć pęknięcia, bo to są w miarę nowe domy teraz, jak widzę. Tak. A gdzieś tam kiedyś czytałam, że elementy tych malowideł też miały jakieś znaczenie, że jedne były na szczęście, drugie na pomyślność, więc one gdzieś tam jeszcze mają jakieś swoje przesłanie. Aha, w ten sposób. Nie wiem, czy na współczesnych domach, ale zobacz, tutaj poniekąd zakrywają pęknięcia. Tutaj to jest klasyczny właśnie taki dom, który faktycznie jest pomalowany po to, żeby zakryć pewne rzeczy. Mamy tutaj teren prywatny, więc wiadomo, że nie wchodzimy. Z tej strony też. No taki malutki domek, ale naprawdę te malunki robią wrażenie. No i idziemy dalej. Mam nadzieję, że coś więcej będzie za chwilę. Już widać z daleka. Już widać, tam się gdzieś maluje coś kolorowego. Czyli cała ta droga to jest po prostu droga. A zobacz tutaj. No. Też namalowane. I tam się jawi. Tutaj ten dom też jest cały pomalowany. To jest nieprawdopodobne. Powiem Wam, aż mi tak głupio, bo maluje się jakieś prywatne domy. Znaczy maluje się, kręci się jakieś prywatne domy. Już mi się wszystko pokręciło. Słuchajcie, i właśnie tam widzimy taki klasyczny domek z dawien dawna. Dzisiaj zrobiliśmy taki podobny domek, ale nie z takimi pięknymi malunkami. Zrobiliśmy opuszczony, na poły zniszczony. To było coś takiego właśnie. Tylko że tutaj w ogóle nie ma podmurówki, a tam była podmurówka. Zaraz sobie przejdziemy do tego domku. No, tu w ogóle dużo jest wierzb. Takich charakterystycznych chopinowskich wierzb. Typowo polskich wierzb. Ja podejdę sobie tam zobaczyć. Dziwne tutaj jest przejście takie, ale możemy sobie zobaczyć. Popatrzcie, ale to jest ładne. Te okienka, te malunki. Zobaczcie tutaj te podkowy. I właśnie podkowy w ten sposób powinny być zawieszane. Chodzi o to, że mają symbolizować naczynie, które jest pełne. Gdy jest odwrócona podkowa, to jest tak, jakby szczęście miało wypaść. Więc pamiętajcie, jak wieszacie podkowy, to wieszajcie je właśnie w ten sposób. Korzystajcie z doświadczenia Zalipian. Popatrzcie na te piękne rysunki. Ładne okna. Naprawdę wygląda to zabójczo. Oczywiście wszystko pozamykane, żeby nie doszło do dewastacji. No tutaj wygląda to tak, jak to powinno wyglądać. Normalnie gdzie indziej na wsiach tak to wygląda, to nawet tutaj w okolicy. Dlatego to Zalipie słynie z tego. Ja przejdę może tutaj, tędy. Słuchajcie, czuję zapach tej chaty. Lubię ten zapach. Zobaczcie tutaj, ale ładne. Naprawdę. Tu mamy jakiś schowek. A tu dalej okienko niebieskie. Tutaj bardziej jakieś takie
jakby maki. Tak to wygląda, ale naprawdę robi to niesamowite wrażenie. I tutaj biały płotek otwarty. Można tutaj, widzę, że wejść bez problemu. Jest taka... I tu zobaczcie. Wow! Ale to wygląda. Naprawdę piękny dom. Domek, chata, można tak to nazwać. Udostępniona dla nas, dla turystów. Przypuszczam, że nie wolno tutaj wejść, ale może akurat się da tutaj wejść. Zobaczymy, czy można nacisnąć. Nie, zamknięta jest, więc nie będziemy tu się wpychać. Ale naprawdę bardzo ładny domek. Tu musiało być jakieś leciwe drzewo koło tego domu, ale zostało wycięte, być może zagrażało tej pięknej budowli. Zobaczcie, coś przepięknego. Tam raczej prąd jest odcięty. No, ten dom ma po prostu służyć tylko taka forma pokazowa, jak to kiedyś na tych chatach, a nawet teraz na już nowoczesnych domach takie malunki istnieją. Tu zapewne była studnia. I za chwilę Wam pokażę ten domek od strony płotu. Płotka takiego właściwie. Starodrzew. Tam Ola robi zdjątka. I tutaj piękny wjazd. Również kwiecisty. Powiem Wam, że ja jestem upojony tym latem, które tutaj jest wszechobecne. Nawet jak zimą tutaj przyjedziecie, to te kwiaty nastrajają na letni vibe. Podchodzimy tutaj do bramy kościoła. Może da się wejść? Da się wejść. Wchodzimy. Możecie sobie teraz zaobserwować te dzwony ogromne z bliska. Ciekawe jak dzwonią. Na razie strasznie wieje. Jesteśmy pod tym pięknym kościołem z krzyżem z napisem "Ratuj duszę swoją". Miałeś rację, też są malunki. Też są. Wow. Zobaczcie jak pięknie. Chrystus ma tą twarz taką naprawdę pełną emocji. I tutaj te rysunki, malowidła. Pięknie to wygląda. Pięknie. Przejdziemy się tutaj. Będziemy cichutko. Ale piękny dom Boży.
Tam u góry organy. Piękne. Zobaczcie. Jaka piękna chrzcielnica. I po środku Jezu, ufam Tobie. Właśnie w taki sposób objawił się Faustynie Kowalskiej Jezus. Coś pięknego. Przepraszam, że mówię tak szeptem, ale to przez szacunek do miejsca. Tu kolejny ołtarz. Mamy Józefa z Jezusem, który ma jabłko. I tutaj święty Jan Paweł II. Inskrypcja Jezus Chrystus. A tutaj mamy kapliczkę, zalipiańską kapliczkę. Zobaczcie, jakie piękne ornaty. Ale to jest piękne. Tutaj raczej Maria Magdalena. Ale to wygląda przepięknie. I taki płotek charakterystyczny dla tych rejonów. I te filary. Niezwykłe. A tam mamy obraz świętej Teresy, ale chyba takiego pięknego nie widziałem nigdzie. Zobaczcie. Tutaj kardynał Wyszyński. A tu piękna święta Teresa. Zobaczcie. Słuchaj, to jest piękne miejsce. No. Dawno tak pięknego kościoła nie widziałem. Może dlatego, to że jest rzadko chodzę. Na pewno. Ale każdy kościół jest mimo wszystko inny. No A tak. ten jest na pewno charakterystyczny. Na pewno. Na pewno jest wyjątkowy. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Zalipie. Zapraszamy Was do Zalipia. Sami poglądajcie pewne rzeczy, które niestety nie udało nam się nagrać, ponieważ były zamknięte. Może znajdziecie tu jeszcze jakiś tajemniczy dom, który został pomalowany przez panie malarki. Jeszcze jedziemy do kapliczki. Zobaczymy, nie? Jeszcze kapliczka będzie. Jeszcze jest jedna fajna kapliczka, też pomalowana. Na razie. Cześć.
Trzymajcie się. No i tak jak obiecaliśmy na koniec naszej podróży po Zalipiu, pokażemy Wam taką kapliczkę pani Kruk. Namalowała te wszystkie rzeczy, z tego co się doczytałem. Piękna kapliczka Jezu i Mario, miejcie nas w swojej opiece z 1961 roku. No powiem Wam, że jeśli chodzi o twarz Maryi, no to pozostawia wiele do życzenia. No ale no ładne. Te kwiaty, motywy kwiatów zalipiańskich. O i tu z tyłu są jeszcze maki. No maków się tu nie spodziewałem. Nie widziałem tutaj nigdzie maków, a tutaj właśnie od tyłu są jeszcze maki. Myślę, że jakieś malwy może. Latem myślę, że jest to bardziej tutaj wyeksponowana ta roślinność i wygląda to zupełnie inaczej. Ot taka zalipiańska kapliczka. Jakich wiele jest przy drodze, ale ta jest szczególna. Będziemy szli dalej. Muszę Ci kupić ten mikrofon, powiem Ci, wiesz, bo większość rzeczy po prostu nie słychać, jak mówisz, i to trzeba po prostu ogarnąć, wiesz? Bo chcę, żeby Cię było słychać po prostu, wiesz? Taka zwykła ścieżka. Ja może z tej strony przejdę. Taka zwykła ścieżka. Ulice tu nie są tak naprawdę ruchliwe. Praktycznie w ogóle. Jacyś ludzie tylko przejeżdżają. Ale wszystko to raczej jest związane z tym, że odwiedzają to miejsce. No jest dzisiaj sobota, więc jest taki ruch turystyczny, że tak powiem. Wolny dzień, prawda? Ale mimo wszystko potrafimy przez bardzo długi czas nie spotkać żadnego samochodu. Ale ludzie są w ogrodach, jakieś prace ogrodowe. Tak, raczej są przyzwyczajeni do tego, że ludzie chodzą tutaj po prostu i zwiedzają. Bo to jest nagminne, to się tutaj widzę, że jest samochód za samochodem. Oczywiście w takiej tutaj w Zalipiu samochód za samochodem to znaczy, że tak raz na jakieś 10 minut przejeżdża jakiś samochód z inną rejestracją niż nasza, nie? No, ale są porobione nowe chodniki, także bardzo fajnie się zwiedza. Warto przyjechać, bo tutaj można sobie pospacerować po prostu. Na pewno jest tu dużo spacerowania, bo tutaj trzeba zostawić samochód najlepiej przed tym kościołem, tam gdzie myśmy zostawili, bo to w miarę bezpieczne miejsce. Tutaj jeszcze coś jest napisane, zabudowa Zalipie. O, to nas interesuje. Tak, ale warto też pamiętać, że jakby się chciało wejść do takiego domu i gdzieś coś pozwiedzać, to raczej w tygodniu. Bo dzisiaj na przykład dom malarek jest zamknięty. Zamknięty, tak. Ale no, tak jeszcze jest nieprzyzwyczajony do tego, że na nas patrzą, jak kręcimy. To trzeba się po prostu przyzwyczaić. Chcesz mi to dać, widzę. Nie, ja chcę, żeby było słychać nas obydwoje. Dobra, musimy kupić, naprawdę. Nie bójcie się, nie będziemy zbierać, kupimy po prostu z własnych oszczędności. Tak, to Ci oddam mikrofon. Dobra.